Witam. Dzisiaj chciałem pokazać, jak domowym sposobem wyregulować zawory w silniku Citroena 1.6. Akurat tutaj mam 8-zaworowy. 1.4 to jest to samo, pomniejsza pojemność, ta sama zasada regulacji. Tu jest akurat z Citroena. Te silniki są montowane w Peugeotie 206, 306, może jeszcze w innych modelach, nie orientuję się. Także co tu trzeba na początku zrobić? Przeprowadzić demontaż. Trzeba usunąć tutaj pokrywę, ale zaczynamy od zdjęcia cewki zapłonowej, bo to przeszkadza. Zdjęcia odmy. Będę pokazywał etapami tą regulację. Teraz zdemontuję pokrywę i później pokażę, co i jak dalej robić. Już obudowę zdemontowałem, cewkę, obudowę od paska, olej tutaj przetarty, bo to zawsze po zdjęciu dekla stoi olej tu na tych powierzchniach. Uszczelkę to nie wymieniam, bo wymieniałem niedawno, ona jeszcze nie ma śladów żadnych zapoceń. Jeszcze troszeczkę pochodzi, jak ktoś ma jakieś zapocenia, to należy to wymienić na nową. Oczywiście jakoś lepszej firmy. Teraz będziemy się brać za tą regulację. Należy znaleźć punkt GMP. Tutaj w Citroenie cylindry się zaczynają nie tak jak w niemieckich samochodach czy w innych z tej strony, tylko od tej strony 1, 2, 3, 4 cylindry. Dodam jeszcze, że tą regulację zawsze przeprowadzamy na zimnym silniku. To jest, samochód musi wystygnąć do temperatury toczenia. Może postać całą noc na przykład, czy nie wiem, no 10 godzin minimum, żeby ostygł, i tą regulację można wtedy przeprowadzać. Narzędzia, jakie będą potrzebne do tej regulacji: paski szczelinomierza. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj, o, może lepiej. To jest 20 i 40. 40 na wydechu, 20 na ssącym. Klucz numer 4 tutaj 10 do kontrowania. Regulować ja sobie będę w ten sposób, sobie podniosę koło, ale w arku. Bity jest czwarty wiek lub piąty, to jak to woli. Szukamy punktu podstawowego. Tutaj już mam to tak. Tutaj akurat pasek jest założony prawidłowo, jest akurat punkt. To znaczy pierwszy cylinder ma być otwarty. Punkt ma być taki zerowy, otwarty. Tak jak tutaj na tej instrukcji, tak sobie to wyrysowałem. Tutaj mamy oczywiście cylindry, jak we Francuzie. Cylinder wciśnięty. Pierwszy, później nam się wydech, chodzi o wydechowe zawory. Później nam się otworzy trójka, czwórka i dwójka. Przy pierwszym, tak jak mamy tutaj, w tym momencie jest ten wciśnięty, sprawdzamy wydech na czwartym, ssący na trzecim cylindrze i tak dalej. Później trójka się otwiera, sprawdzamy wydech na dwójce, ssący na czwórce i tak dalej, i tak dalej. W takiej kolejności. Także będę tutaj mniej więcej pokazywał, coś mi się tu uda może pokazać Państwu. Tak jak tutaj mamy, to mamy tak wydech czwarty cylinder. Jest ważne, żeby wkładać w takiej pozycji, aby nie giął się ten pasek. Tutaj akurat to ma być nie luźno, nie ciasno, po prostu ma z lekkim oporem wchodzić ten pasek. Akurat tutaj ten cylinder jest ok.
Teraz sący na trzecim cylindrze. I tutaj nam akurat mi nie wchodzi, czy wchodzi, ale to jest, nie chce wyjść. I tutaj akurat zluzowałem już. Ten zawór, na ciasno wchodzi, trzeba założyć, przytrzymać. Oczywiście to może się nie udać za pierwszym razem, że się złapie ten. Takie to są kurwa chińskie nam klucze, proszę bardzo, wypadają same. No i teraz nawet jest troszeczkę przyluźno. I tutaj jest akurat ok. Ustawione. Teraz postępujemy według tej instrukcji, którą napisałem. Ja sobie przekręcam tak jak tutaj raz pokażę. Jedynka się chowa, zaczyna się trójka. Szukamy tego punktu takiego zerowego i sprawdzamy następne dwa zawory. I zaraz sprawdzimy ten właśnie trzeci, na trzecim cylindrze, tak jak jest tutaj, fajnie będzie widać chyba. Także ustawiamy, sprawdzamy wydech na dwójce, sący na czwórce. Akurat mi się wzięło 20, więc to, żeby mi się nie pomylił. Oj, sprawdzamy wydech na dwójce i sący na czwórce. Tutaj mamy lekkim oporem wchodzi, także jest ok. I teraz wydech na 2. Tak samo jest ok. Z lekkim oporem. Także tak regulacja to wygląda. Trzeba będzie sprawdzić tak po kolei. Jeszcze dwa cylinderki. Nie zostało, już nie będę nagrywał, bo to podobnie to wszystko wygląda. Tutaj sobie ponumerowałem sobie flamastrem, markerem numerki, tak jak tutaj mamy po kolei z cylinderkami, żeby wiedzieć jedynkami, które zawory regulujemy po kolei, tak żeby to ułatwić sobie w razie co, może to się nam nie zmyje przy następnej regulacji, może tam za jakiś czas będzie potrzebował ten samochód. Może dziękuję za oglądanie, może się to przyda komuś. Nie jest to jakieś tam skomplikowane, można sobie podłuwać przy samochodzie, pouczyć się troszeczkę czegoś, jak się ma troszeczkę wolnego czasu.
wszystkim dziękuję za oglądanie. Zapraszam do następnego filmu. Myślę, że będzie niebawem związany z motoryzacją. Także pozdrawiam.